Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś przedstawimy Wam naszą nowość, na którą bardzo długo czekaliśmy. Są to filtry powietrza w zamienniku pod naszym logo, także zaczynamy. Mamy tutaj 6320, akurat się docierał, chwilowo go zgasiliśmy, żeby nagrać ten odcinek, bo na nasz stan magazynowy wjechały właśnie nowe filtry powietrza. Przykładowo też do tego modelu ogólnie cała seria 6020, 6030, 7030. I jest to nasza nowość, tak jak tutaj widzicie. Mamy pierwszy filtr, jest z naszym logo i mamy tutaj tak zwany bezpiecznik, czyli filtr, który znajduje się tam, wkładamy go w tą puszkę jako pierwszą. Jest to bezpiecznik w zamienniku oczywiście, pod naszą marką. Tutaj na zdjęciach możecie zobaczyć. I oczywiście warto te filtry wymieniać parami, czyli jak wymieniacie filtr główny, którego zaraz przejdziemy, to również warto pamiętać, żeby wymienić właśnie ten bezpiecznik. No i tutaj mamy filtr główny. Tutaj mamy dwa rodzaje tych filtrów, o tym też warto pamiętać. Tutaj akurat wzięliśmy sobie tą krótką opcję, czyli ta, która się znajduje w tym modelu, który stoi za mną. I tutaj jak widzicie, mogę Wam do porównania wyjąć z tego ciągnika. O, Tomek tutaj akurat ten ciągnik naprawiał. Tak to możecie, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Postaramy się to na zdjęciach jakoś wrzucić, żebyście mogli sobie to porównać. No i przede wszystkim każdy producent tego filtra nie zaleca dmuchania powietrzem tego filtra. Delikatnie można go przedmuchać, ale raczej unikajmy tego, żeby za mocno tutaj powietrzem sprężonym nie ingerować w te filtry. Wymiana takich filtrów zalecana przez nas to 1500 motogodzin, nie dłużej niż 2 lata. Jak wiadomo, nie każdy musi te 1500 godzin robić w te 2 lata, ale no lepiej nie dłużej niż 2 lata taki filtr w swojej maszynie mieć. A tutaj jeszcze wyjąłem sobie ten bezpiecznik. Jeszcze sobie porównamy to do kamery. Tutaj za dużych różnic nie widzę w tych filtrach. Jedynie czym się różnią to według mnie kolorem teraz. Ale tutaj z tej strony też macie oczywiście te uchwyty, żeby ten filtr sobie wyjąć. Tak więc oprócz tutaj wyglądu zewnętrznego, wizualnego, możemy sobie jeszcze również porównać. Dwa filtry spisaliśmy na straty. Postanowiliśmy je rozciąć dla Was do filmu. I tak to prezentuje się w środku. Oczywiście no tutaj nie da się tak idealnie go uciąć, żeby się nie poszarpał ten papier. I tutaj jest już ten nasz filtr. Tu akurat pierwsza opcja przyjechała w wersji niebieskiej na testy. Teraz z powrotem mamy te właśnie białe filtry. Nie ma tutaj większych różnic, że tu jest inny kolor. Myślę, że nie będzie to jakoś rzutować na pracę silnika. Oczywiście nasze filtry są w 100% sprawdzone przez naszych już klientów i przez nasz serwis. Także 100% pewnością możemy Wam polecić właśnie te zamienniki. Oczywiście jak zwykle nasze filtry w jakości oryginału, czyli to co od wielu, wielu lat Wam właśnie proponujemy, czyli tańsze części, a jakościowo nieodbiegające od oryginału. No i tak jak już wcześniej mówiłem, niektóre wersje John Deere'a miały bezpiecznik taki sam, a różniły się długością filtra głównego. Tam mamy 184 cm, a ten drugi ma 284 chyba, jak dobrze pamiętam. I żeby dobrać taki filtr, z pewnością w niektórych modelach jest potrzebny numer WIN, ale gdybyście chcieli na własną rękę dobrać sobie takie filtry do swojej maszyny, no to oczywiście na naszej stronie, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, znajdziecie narzędzie do wyszukiwania filtrów. Tam również macie podane interwały tych wymian, które my proponujemy, no, żeby Wam było łatwiej robić te serwisy w własnym zakresie w swoim warsztacie. A teraz do każdego zamówienia filtrów dorzucimy naklejkę, na której można wpisać sobie, kiedy była dana wymiana filtrów oraz oleju, zaznaczyć sobie, jakie filtry były ostatnio wymieniane,
jaki olej i kiedy mamy następny przegląd. Przypominam jeszcze o promocji. Tutaj akurat mamy założone nasze filtry paliwowe. Do końca kwietnia 10% rabatu bez wpisywania żadnych kodów. Oczywiście internetowo, jak i telefonicznie. A tutaj mamy jeszcze 6320, przy którym nagrywaliśmy dzisiejszy odcinek. Oprócz remontu silnika, który był tutaj wykonany, również montowaliśmy całe oświetlenie LED, które możecie teraz zobaczyć. Z poprzednich filmów możecie również znać te lampy. Lampy LED wyglądają jak oryginalne lampy, nie różnią się prawie niczym. Po zapaleniu jest naprawdę mocny efekt. I oczywiście te na słupkach też kierunkowskazy razem z światłami pozycyjnymi z efektem neon oczywiście. I tutaj oczywiście jeszcze nie mogło zabraknąć lamp w masce. Cały komplet lampy LEDowej włącznie z nowym kloszem. Tak jak tutaj widzicie, oryginalny klosz plus nasze lampy LED. Naprawdę robi to niezłą robotę. A w tym odcinku to już wszystko. Gdybyście chcieli złożyć zamówienie, możecie zrobić to internetowo lub telefonicznie. Tutaj wyświetli Wam się numer. Przypominam jeszcze o kodzie rabatowym, który wyświetla się tutaj. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć!